Truskawinie zwykle mamy problem z kosiarzami, którzy przyjeżdżają i koszą trawę w parku. Tutaj zero trawy. Co może nam przeszkadzać? Ano tak. My to mamy szczęście, ale zaraz Panu odpłynie, mam nadzieję, będziemy mogli przejść do nagrania. Pan już chyba odpłynął, więc możemy zaczynać. Co prawda nadlatuje samolot, ale już nie będziemy na nikogo czekać. A więc kiedy Porsche po raz pierwszy zaprezentowało Cayena, to cały motoryzacyjny świat się zatrząsł. Jak to? Porsche i SUV? Jednak dzisiaj dzięki pieniądzom płynącym ze sprzedaży Cayena, Macana i Panamery możemy się cieszyć nowymi generacjami takich modeli jak 911, Boxster czy Cayman. A na jakim modelu bazowało pierwsze Porsche Cayenne? Na Volkswagenie Touaregu oczywiście, zresztą zostało zaprezentowane rok po pierwszej generacji właśnie Touarega. I historia tych modeli trwa nieprzerwanie już od 15 lat, zresztą różnice pomiędzy wejściem nowych generacji czy faceliftingów tych dwóch modeli nie są większe niż jeden rok, ale zawsze było tak, że to Porsche było przodem, to bardziej luksusowe, lepiej wyposażone, bardziej technologicznie rozwinięte, a Volkswagen znał swoje miejsce w szeregu. Dzisiaj jesteśmy na prezentacji trzeciej już generacji Touarega i wykorzystaliśmy okazję, że akurat mamy w redakcji Cayena, więc przyjechaliśmy tu Cayennem, aby zestawić te dwa modele i upewnić się, czy nie ma tu miejsca pewna niesubordynacja, czy przypadkiem nowa generacja Touarega nie wyskoczyła przed szereg, czy przypadkiem nie jest bardziej zaawansowana od Cayena. Bo czytając pierwsze informacje prasowe, można łatwo do takiego wniosku dojść. Zapraszam do porównania. Na początek, rola Touarega w Volkswagenie jest trochę inna niż Cayenne w Porsche. Cayenne pod względem wyposażenia stoi w szeregu Porsche na podobnym poziomie co inne modele. Z kolei Touareg jako największy i najdroższy model w ofercie znów prowadzi stado Volkswagenów pod względem wyposażenia i technologii. Mówię znów, bo druga generacja produkowana była tak długo, że na jakiś czas pozostała za plecami innych nowszych modeli Volkswagena, ale to już właśnie się zmieniło. A więc można powiedzieć, że zadajemy sobie dzisiaj pytanie, czy lepiej być przywódcą w stadzie Volkswagenów, czy takim niewyróżniającym się z szeregu, ale w stadzie Porsche. Jak wspomniałem, Cayenne pojawił się na rynku około rok wcześniej przed Touaregiem, więc zacznijmy od niego. Został zbudowany na nowej platformie MLB, która zresztą została użyta do budowy takich samochodów jak Lamborghini Urus czy Bentley Bentayga, ale mniejsza o to. W każdym razie dzięki wprowadzeniu m.in. większej ilości aluminium w budowie tego samochodu zelżał on o nawet 65 kg i teraz jego najlżejsza wersja waży poniżej 2 ton. Ta platforma pozwoliła na wprowadzenie elektromechanicznych stabilizatorów działających w oparciu o 48V instalację elektryczną. Dzięki temu samochód może znacząco zmieniać swój charakter pomiędzy sportowym i komfortowym. Cayenne wyposażony zostało też w system 4 kół skrętnych, który pozwala zawęzić promień skrętu przy małych prędkościach, skręcając koła przy tylnej osi w przeciwnym kierunku, ewentualnie poprawić stabilność podczas jazdy z większymi prędkościami, z kolei odwracając tylną oś w kierunku zakrętu. I to wszystko ma też Volkswagen Touareg w najnowszej trzeciej generacji. 48V instalacja elektryczna, 4 skrętne koła i aktywne stabilizatory. Ciekawostka jest taka, że konstruktorzy postanowili, że aktywne stabilizatory w tym samochodzie nie będą działały w pełni swoich możliwości, tylko o kilka procent mimo wszystko pozwolą przechylić się nadwoziu w ostrym zakręcie, tylko po to, aby kierowca nie tracił kontaktu z rzeczywistością i nie myślał, że łamie prawa fizyki. Dzięki zbudowaniu tego samochodu na platformie MLB, tej samej oczywiście, na której został zbudowany Cayenne, ten samochód również stracił na wadze, tylko że trochę więcej. Ponad 100 kg, oczywiście w zależności od wersji, ponad 100 kg to jest najwyższa utrata masy, ale ten samochód w podstawowej swojej wersji jest cięższy od Cayenne'a o około 80 kg. Dlaczego? Są dwa powody. Po pierwsze, w podstawowej wersji Cayenne w tej chwili ma silnik V6 benzynowy, natomiast Touareg ma V6 diesla, która jest naturalnie cięższa, ale jest jeszcze jeden powód, taki, że ten samochód jest wyraźnie większy od Cayenne'a. Długością o 4 cm, rozstawem osi o 9 mm. Jednak, jako że Cayenne jest bardziej sportowy, ma szerszy rozstaw kół o 2,7 cm z przodu i o 4 z tyłu. Jednak te różnice mogą też wynikać z tego, że w Porsche zastosowane jest to gumienie różnej szerokości z przodu i z tyłu. To akurat cecha samochodów, która jest typowa dla sportowego Porsche. Tego w Volkswagenie nie zobaczymy. A czy większe wymiary nadwozia przełożą się na większą przestrzeń w środku? To zaraz zrobimy dla Was, robiąc tutaj takie bezpośrednie porównanie miejsca z przodu
miejsca z tyłu i oczywiście przestrzeni w bagażnikach. Zacznijmy od Volkswagena, miejsce z przodu. Fotel regulujemy, jak widać, elektrycznie, osobno przód, osobno tył, odchylenie oparcia, w dwóch osiach również odcinek lędźwiowy i tylko tyle? Nie tylko tyle. Mamy też pamięć ustawień fotela, ale najciekawsze rzeczy zaczynają się dziać, kiedy zaczniemy używać tego wielkiego ekranu, do którego oczywiście jeszcze dzisiaj wrócimy, ale tak, naciskamy tutaj na symbol fotela i możemy sobie regulować. Popatrzcie, dotykowo wybieramy, który fragment fotela chcemy wyregulować i odpowiednio ściskamy boczki, wydłużamy siedzisko i tak dalej. To wszystko jest tutaj możliwe. Oprócz tego możemy zrobić tak, że na przykład stopniowo regulujemy podgrzewanie, stopniowo regulujemy wentylację, przy czym możemy nawet ustawić balans. Popatrzcie, chcemy na przykład bardziej grzać plecy, chłodzić plecy, ale grzać dół. I w ten sposób mamy tutaj unikalną kombinację, która, no cóż, takich opcji w wielu samochodach raczej nie znajdziemy. Tyle komfortu, tyle luksusu dla kierowcy, dla właściciela Volkswagena. Do tego oczywiście regulowana elektrycznie kierownica i przestrzeń nad głową, mimo wielkiego okna dachowego, które też warto chyba zmierzyć, bo jest naprawdę potężne, no to mamy wciąż jeszcze nad głową 2 palce wolnej przestrzeni. I jeszcze o jednej rzeczy nie wspomniałem, zagłówek, popatrzcie, regulowany jest w 2 osiach, w bardzo dużym zakresie, a więc ja tutaj bez problemu dostosowuję go do siebie. Teraz czas na Porsche, miejsce z przodu. Zaczynamy od ustawień kierownicy, elektryczna regulacja, identyczny, zwróćcie uwagę, przycisk jak w Volkswagenie. Kierowca, nawet dwumetrowiec, bez problemu ustawia wszystko pod siebie. Fotel regulowany jest w 18 płaszczyznach, też bez problemu. Nasza wersja, mam wrażenie, że nie ma wszystkich tych możliwości, ale na pewno jak się odpowiedni pakiet dokupi, to można mieć nie gorzej niż w Tuaregu. Wszystkie przyciski, całe sterowanie jest tu bezpośrednio na fotelu, nie na ekranie, tak jak w Volkswagenie. Nad głową również mam 2 palce wolnej przestrzeni, więc pod tym względem to się nie różni, ale jeśli chodzi o zagłówek, to choć w tej płaszczyźnie, w tej osi chodzi bez problemu w dużym zakresie, to jednak na wysokość to jest jego najwyższy punkt, a więc wyraźnie niżej niż w Volkswagenie. Volkswagen, miejsce z tyłu, nad głową mnóstwo miejsca, tutaj jeszcze 1 palec wolnej przestrzeni, jak na mocno opadający dach, co widzicie oczywiście z zewnątrz, to jest bardzo dobrze, siedzę bez problemu, miejsce przed kolanami wciąż tutaj zostało, jeszcze też 2 palce wolnej przestrzeni, więc dwumetrowiec za dwumetrowcem bez problemu, co więcej, ten dwumetrowiec z tyłu może tutaj spokojnie zatańczyć, bo miejsca tu na buty naprawdę pozostaje pod dostatkiem. Poza tym możemy oczywiście ten swój fragment kanapy przesuwać w bardzo dużym zakresie. Możemy też regulować kąt pochylenia oparcia w kilku pozycjach, więc myślę, że każdy tutaj odpowiednio się rozsiądzie. Światełko nad głową, kieszonka taka owaka. Zwróćcie uwagę na 4-strefową klimatyzację, więc każdy pasażer tutaj ustawia sobie wszystko pod siebie. Mamy nawiewy na środku, mamy nawiewy w słupkach B, mamy również nie najgorzej wykończony schowek w drzwiach. Tak jak widzicie, mamy też roletki. Co prawda nie są elektryczne. Czas na Porsche, miejsce z tyłu. I zaczynam od miejsca nad głową, bo szczerze mówiąc nie mogę narzekać, ale tego miejsca na 1 palec już mi tutaj brakuje, a więc różnica na wysokość już jest. Jeśli chodzi o miejsce na kolana, to różnicy praktycznie nie ma, więc nie wiem, gdzie się podziały te 9 mm różnicy w rozstawie osi. Tu jest tyle samo miejsca. Jeśli chodzi o regulację kanapy, to również możemy ją przesuwać dokładnie tak samo jak w Volkswagenie i dokładnie tak samo jak w Volkswagenie możemy ustawiać tu różne kąty oparcia. Oprócz tego mamy tu również 2 strefy klimatyzacji dla osób siedzących z tyłu. Również mamy nawiewy na środku i na słupku B. No i jeszcze jest kwestia miejsca na stopy dla pasażera, bo tutaj tego miejsca aż tak dużo jak w Tuaregu niestety nie ma. Zwróćcie też uwagę na wykończenie kieszeni w drzwiach. Mimo że nie ma tutaj takiego ładnego wykończenia jak w Tuaregu, to jednak cała ta kieszeń jest wypełniona takim delikatnie miękkim, uginającym się pod palcem tworzywem. Więc zaliczamy. No i jedna rzecz, która zdecydowanie na plus jest w stosunku do Volkswagena, to jest oczywiście elektryczna roleta. A i jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem. Otóż w tym samochodzie możemy dokupić, zwróćcie uwagę na ten przycisk,
to jest wentylacja tylnej kanapy, właściwie skrajnych pozycji tylnej kanapy. Tego w Volkswagenie za żadne pieniądze nie dokupimy. Możemy dokupić ogrzewanie, owszem, ale wentylacja jest zarezerwowana tylko dla Porsche. No i wreszcie bagażniki. Nowy Touareg może się pochwalić aż 810-litrowym bagażnikiem. Tutaj akurat w naszej testówce widzimy różnego rodzaju mocowania, które pozwalają nam zabezpieczyć bagaż przed przesuwaniem się. Oprócz tego mamy wysuwane w ten sposób solidne haczyki i możliwość złożenia oparcia tylnej kanapy. Proszę bardzo. Działa. Oprócz tego mamy tu możliwość obniżenia, bo mamy tu zawieszenie pneumatyczne, a więc obniżany będzie próg załadunku, jak również możliwość wysunięcia elektrycznego, proszę bardzo, haka, który tu jest akurat na wyposażeniu. Oprócz tego możemy pokazać jeszcze, co się dzieje pod podłogą bagażnika. Tu mamy całkiem sporo miejsca i oczywiście zestaw naprawczy. Także przypominam, w sumie 810 litrów, podnoszona w ten sposób, jak widzicie, roleta, który nie przeszkadza nam przy tutaj manipulowaniu i cóż, i system płynnego opadania podłogi. Na tle Touarega Porsche Cayenne wypada troszkę bardziej blado, a to dlatego, że po pierwsze ma 770 litrów pojemności, to jest 40 litrów mniej, może nie dramat, ale tego typu rozwiązania to ja bym mógł skrytykować już w okolicach Passata albo Golfa, ale nie w Cayenne, który akurat w naszej specyfikacji kosztuje ponad 800 tysięcy złotych, więc zdecydowanie bardziej podoba mi się podnoszona roletka, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie mamy tu możliwości zdalnego złożenia oparcia tylnej kanapy, musimy pójść do przodu. Nie mamy też, mamy tu pneumatykę, więc możemy obniżyć próg załadunku, aczkolwiek nie mamy tu akurat na wyposażeniu haka, chociaż jak dobrze widać są zaślepione przyciski, możemy taki hak dokupić. Jednej rzeczy jednak nie mamy też, mianowicie wysuwanych, solidnych haczyków. Zamiast tego haczyk jest tylko jeden, jest po prawej stronie i wygląda mniej więcej tak jak może w Polówce, może w Foxie, nie wiem, w każdym razie niezbyt praktycznie. No i tak oto zaglądając pod podłogę bagażnika możemy też dojść do wniosku, że jest to mniej praktyczne auto, ale to akurat byłoby złudzenie, ponieważ tu mamy fantastyczny system nagłośnienia Burmester, którego nie mamy i nie możemy mieć w Touaregu. W Touaregu możemy mieć Dynaudio, które ma 14 aż głośników i też ma odpowiedni tutaj sprzęt, jeśli go dokupimy, natomiast no, akurat w tamtej testówce go nie ma, a więc złudzenie jest takie, że miejsca w bagażniku jest więcej. Tak czy inaczej również i Porsche może się pochwalić systemem płynnego opadania podłogi bagażnika. Cayenne wszyscy dobrze znamy, więc nie będziemy tutaj za dużo przy tym samochodzie stać i opowiadać. Zapamiętajcie sobie, że mamy tu taki, a nie inny kształt ekranu, bardzo szeroki, ale dosyć wąski, że mamy tutaj trochę przycisków dotykowych już, ale jednak przycisków naokoło dźwigni zmiany biegów i że oczywiście mamy bardzo luksusowe wykończenia, więc drewno, skóra, aluminium, znaczy drewna tu akurat nie ma, ale możemy go mieć również, jeśli sobie tego zażyczymy, więc wszystkie możliwości, wszystko dla klienta. A jak jest w Touaregu? Kiedyś był o wiele mniej luksusowy. A teraz wygląda to tak. Kto by pomyślał, że Touareg tak bardzo wyjdzie przed szereg? Drewno jest rzeczywiście drewnem, aluminium jest aluminiowe, a skóra jest jak najbardziej skórzana. Popatrzcie zresztą na takie drobne szczegóły, ale jednak sposób dziurkowania tej skóry na fotelach tworzy pewien wzór. Ten wzór, nie wiem czy Maćku tutaj z daleka, jak nie pokażesz, to będzie widać te trójkąciki, które dodatkowo sprawiają, że ten fotel wygląda jeszcze ładniej. Oczywiście dwukolorowy to akurat szczegóły, bo to jest kwestia wszystko konfiguracji. Jednak zwróćcie uwagę na jedną rzecz. O ile w Porsche nikt nie wprowadził tu wielkiego ekranu, bo tam to prawdopodobnie nie jest kwestia braku możliwości, tylko filozofii, to jednak w Volkswagenie takich ograniczeń nie ma, więc mamy tu wielki 12-calowy ekran i uwaga, 15-calowy ekran, a więc na dobrą sprawę taki ekran mam dokładnie w laptopie. I to jest coś, czego nie znajdziemy ani w Urusie, ani w Bentayze, ani jak wiedzieliście w Cayenne. Oprócz tego mamy tu, jak widzicie, naokoło dźwigni zmiany biegów relatywnie niewiele przycisków, a to dlatego, że wszystkie funkcje zostały zdecydowanie zapakowane do tego centrum dowodzenia.
i może jeszcze parę szczegółów. Jak odróżnić samochód premium od zwykłego Volkswagena? W samochodach premium mamy domykanie drzwi, a nie jak w zwykłym Volkswagenie. Ups. Poza tym, kto to widział, żeby w samochodzie dla ludu zaoferować na przykład asystenta jazdy nocnej? Ups. A jednak. Co więcej, oczywiście w Cayenne również możemy dokupić taką opcję, ale jednak w odróżnieniu od Cayenne w Tuaregu ten system jest bardziej rozbudowany. Otóż on nie tylko wykrywa postacie, które znajdzie na drodze i to niezależnie od tego, czy włączymy ten ekran, czy nie, ten system w nocy i tak będzie cały czas szperał, wyszukiwał i znajdował te sylwetki ludzi czy zwierząt, ale też w zależności od tego, czy ocenia ryzyko kolizji na wyższy lub niższy stopień, zaznaczy je na żółto lub na czerwono. Jeśli na przykład człowiek będzie poruszał się w takim kierunku, zmieniał swoją pozycję w takim kierunku, że na przykład może lada moment wejść na drogę. Wtedy ta postać tutaj zostanie zaznaczona nie na żółto, tak jak widzieliśmy w wielu różnych innych sytuacjach, w innych modelach, tylko na czerwono. Tego jeszcze nie było. No i wreszcie duma wielu producentów, czyli światła. Porsche z łatwością rozpoznamy, 4 kropki podpowiadają nam, że za nami jedzie Porsche i to nie byle jakie Porsche. Tu oczywiście też są reflektory diodowe, które pozwalają nam wycinać fragmenty światła i nie oślepiać innych kierowców, doświetlać pobocze, doświetlać zakręty i tak dalej. Natomiast Volkswagen wypuścił swój model rok po Porsche, co oznacza, że miał rok na dopracowanie swoich reflektorów i wykorzystał ten czas, bo tutaj mamy aż 128 diod w każdym reflektorze, co pozwala na bajeczne kombinacje z tym światłem. Możemy przykładowo po wykryciu tych osób, które na przykład w nocy gdzieś tam przed nami spacerują, możemy ewentualnie ich nie dostrzec. Wybrane diody mogą punktowo kilka razy, że tak powiem, strzelić światłem w kierunku tych osób, aby zwrócić uwagę kierowcy, ale też zwrócić uwagę tych osób, że nadjeżdża samochód. Możemy wycinać bardzo precyzyjne odcinki światła, żeby nie oślepiać kierowców jadących z naprzeciwka, ale doświetlać nawet fragmenty drogi, które są między tymi samochodami, a nie wycinamy jednej wielkiej kieszeni, tylko robimy dwie małe. To jest rozdzielczość takiego reflektora. To jeszcze nic. Jeśli system uzna, że reflektor podczas jazdy na światłach drogowych zbyt mocno doświetla znaki drogowe, to przyciemni odrobinę diody, które oświetlają te znaki, aby nie raziły kierowcy podczas jazdy w nocy. Więc możliwości są praktycznie nieograniczone i mam wrażenie, że wiele z nich zostało wykorzystanych. Oczywiście, żebyście nie pomyśleli, że ja na siłę szukam plusów w Volkswagenie i ignoruję plusy w Porsche. Oczywiście Porsche pozostaje tym bardziej premium modelem, a więc tutaj jest o wiele więcej możliwości personalizacji wnętrza. Tutaj dostaniemy o wiele więcej takich szczegółów, które dostosowują samochód do upodobania klienta, ale też jest parę technicznych szczegółów, które zdecydowanie ten samochód od Volkswagena będą różnić. Na przykład możliwość dokupienia ceramicznych hamulców, tak jak akurat w naszym testowym egzemplarzu, czego w Volkswagenie oczywiście nigdy nie dokupimy. Chociaż nigdy nie mów nigdy. Czas na porównanie silników i nie będzie to takie oczywiste, a to dlatego, że brakuje wspólnego mianownika, tego samego silnika. Jeszcze nie ma. Volkswagen Touareg jest dostępny tylko z jednym silnikiem, oczywiście V6, oczywiście TDI, oczywiście 3 litry, 286 koni i 700 Nm, dostępnych co prawda w dosyć wąskim zakresie obrotów od 2250 do 3250. Tak czy inaczej, z 8-biegową skrzynią biegów i oczywiście napędem na 4 koła, ten samochód przyspiesza do setki w rewelacyjne 6,1. I w prawie tym samym czasie przyspiesza do setki 6,2 bazowa wersja Porsche Cayenne, czyli V6 benzynowe pod maską, 340 koni i cóż, są szybsze wersje. I tym się właśnie ten samochód różni, Porsche różni się od Touarega, że ma znacznie więcej silników w ofercie, bo na przykład przyjechaliśmy dzisiaj 4 litry V8 pod maską, 550 koni, 770 Nm i to dostępnych od poniżej 2 do 4,5 tysiąca obrotów, co daje oczywiście odpowiednie przyspieszenie do setki. Poniżej 4 sekund, dokładnie 3,9. Tyle potrzebuje ten samochód, aby przyspieszyć do setki, więc moc jest oczywiście obłędna, parametry obłędne, osiągnie obłędne, ale znowu przechodzimy do Volkswagena. Volkswagen nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Tych silników będzie oczywiście w przyszłości więcej. Będzie podstawowa wersja V6 TDI, która będzie miała 231 koni,
ale będzie też identyczna wersja silnikowa jak w podstawowym Cayenne, czyli 3.0 V6 340 koni, ale będzie też, i to będzie najciekawszy prawdopodobnie wariant, a mianowicie V8 TDI, który będzie miał 421 koni i to będzie samochód, który parametrami będzie bardzo mocno zbliżony do Audi SQ7. To będzie niewątpliwie bardzo ciekawe. No i na koniec porównajmy jeszcze zużycie paliwa. I to nie będę wchodził w szczegóły, powiem tylko o średnim zużyciu paliwa. Ten samochód zużywa 6,6 litra na 100 km średnio i to jest koszt, powiedzmy, mocy, która daje przyspieszenie w okolicach 6 sekund do setki. Ten samochód średnio zużywa 12 litrów. I to jest koszt tego, że samochód przyspiesza do setki w 4 sekundy. Widać różnicę kosztów, ale tutaj każdy oczywiście ocenia sam, na co go dokładnie stać. Od razu mówię, że wrażenia z jazdy nie będą tutaj pełną opowieścią o tym, co czujemy jeżdżąc tym samochodem, bo szczerze mówiąc ta przejażdżka nie była zbyt długa. Zresztą ten samochód przyjedzie do redakcji już za niecałe 2 tygodnie i wtedy będziemy mieli okazję, żeby tym pojeździć i po mieście, i może w trasie, a nie tylko po tych serpentynach naokoło Jeziora Rożnowskiego. Natomiast Touareg miał pecha trochę, że przyjechaliśmy tutaj Cayennem. Dlatego, że pomimo tego wszystkiego, co mówiłem, że to jest identyczna platforma, że to są te same aktywne stabilizatory, że to jest ta sama tylna skrętna oś i tak dalej, jednak podczas jazdy to są mimo wszystko różne samochody i nie mam tu na myśli gorszego przyspieszenia, bo to jest naturalne, że diesel, który nie ma 300 koni, będzie wolniejszy od wersji turbo, która ma 550. Tego nie oceniam. Oceniam to, jak ten samochód skręca, a szczególnie jak on reaguje, kiedy skręcam naprawdę ostro, czyli na przykład taki ruch. Bo Cayenne wtedy po prostu dziko nurkuje we wskazaną stronę i tyle, i jedzie tam. Natomiast w przypadku Touarega tak nie jest i ja rozumiem, z czego to wynika. Wynika to z tego, że te dwa różne samochody będą wybierane przez różnych klientów. Jednym zależy na jakości sportowej jazdy, nieprzypadkowo wybierają przecież Porsche. Inni z kolei cenią takie walory rodzinne i komfort nade wszystko. W związku z tym te samochody musiały być troszeczkę inaczej zestrojone i tak też się stało. I tak jak w Cayenne przy ostrym ruchu kierownicą samochód po prostu posłusznie jedzie tam, gdzie chcemy. Zresztą jest inne też trochę przełożenie i to jest też wzmaga troszkę wrażenie tego, że auto chętniej skręca. Natomiast tutaj w Touaregu podobne ruchy kierownicą powodują jednak regularną stabilizację poszczególnych kół i łapanie auta tak, żeby nie traciło stabilności, bo nie że nie odzyska, żeby odzyskało, bo ono nie traci stabilności po części dzięki właśnie takiej stabilizacji i hamowania poszczególnych kół. A być może zgodnie z taką filozofią, która sprawia, że takim autem nie jeździmy jakoś szczególnie agresywnie. I to wszystko, co mówię, naprawdę dotyczy również wersji Sport, właśnie w której jadę i oczywiście jeśli mamy przed sobą ostry zakręt i sobie w niego się wkręcamy, samochód naprawdę bajecznie, stabilnie stoi i się prawie nie przychyla zgodnie z tym, co miało być. Natomiast jeśli nawet przy 50 zrobimy tutaj kilka, właśnie, i zaczyna się hamowanie poszczególnych kół, czego w Cayenne absolutnie przy tej prędkości nie można było uzyskać. W Cayenne też całkiem przyjemnie potrafiła czasem popłynąć tylna oś. Do tego zjawiska w ogóle w tym samochodzie się nie dopuszcza. Także mimo podobnej technologii samochody są zestrojone pod odpowiedniego klienta. I w tym przypadku ten klient lubi komfort, a więc choćbyśmy tutaj siedzieli cały dzień wyliczali, ile to wspólnych genów mają te samochody, to Volkswagen Touareg nie jest Porsche Cayenne. Dla niektórych zbyt tani samochód to powód do zmartwień i takich klientów Touareg rozczaruje, bo jest o wiele tańszy od Cayenne'a. Cayenne kosztuje 361 tysięcy złotych, natomiast Touareg w podstawowej wersji kosztuje 274. 90 tysięcy złotych nie dopłacić, chociaż dla większości z nas 90 tysięcy piechotą nie chodzi.
Jest jeszcze jedna różnica. Po drugiej stronie cennika, otóż topowa wersja Cayenne'a oczywiście może być o wiele droższa od Tuarega. Oczywiście tutaj jeszcze nie mamy dostępnej topowej wersji silnikowej, więc trudno to porównywać, ale jednak biorąc pod uwagę, ile kosztuje ten samochód w podstawowej wersji, to do ponad 800 tysięcy, bo tyle ten samochód dokładnie, ten egzemplarz kosztuje i jeszcze Tuaregowi trochę brakuje. Niestety nieco mniejsza różnica jest w cennikach dodatków. Za Night Vision w Porsche trzeba zapłacić 11 386 zł, a w Tuaregu wymaga to dodatkowych 9 580 zł. Systemy domykania drzwi kosztują w Porsche 3612 zł, a w Volkswagenie 3160 zł. Można powiedzieć, że to podobny poziom. Czas na podsumowanie i powiem tak, choć Porsche i Volkswagen to marketingowe są oczywiście dwie zupełnie różne marki, to jednak Cayenne i Touareg po 15 latach spędzonych wspólnie na rynku to są samochody dosyć mocno zbliżone do siebie. Oczywiście Porsche wyróżnia się od Volkswagena tym, że ma bardziej sportowe dodatki, że ma mocniejsze silniki, że ma bardziej personalizowalne wnętrze. Natomiast Volkswagen, korzystając z tego, że pojawił się na rynku rok później, ma bardziej nowoczesne rozwiązania, nowsze reflektory, większy ekran, bardziej zaawansowany aktywny tempomat i tak dalej, i tak dalej. Czy wobec tego Touareg stał się premium? Wydaje mi się, że model Touareg owszem jest premium. Natomiast czy marka Volkswagen stała się przez to premium? Nie mnie o tym decydować i to pytanie pozostawiam otwarte. Dla mnie jest jasne jednak to, że jeśli dzisiaj ktoś miałby się decydować na Touarega czy na Cayenne, to w 80% będzie to decyzja wizerunkowa i marketingowa, a tylko w 20% będzie to decyzja technologiczna. Największą różnicę między tymi dwoma samochodami i tak upatruję wcale nie w marce i wcale nie w elektronice, tylko w tym, jak te samochody jeżdżą. Także jeśli jesteś zainteresowany tego typu SUV-em, po prostu wsiądź do każdego, przejedź się i będziesz wiedział, o czym mówię, ale też będziesz wiedział, co wybrać. Dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia w następnych.